Ostatnio na kolacji koleżanka zwierzyła się, że chciałaby jakiś mały, miejski, elektryczny samochód. Smart spełnia wszystkie te warunki. Ale czy poleciłabym go znajomej? Sprawdźmy to. To nie jest pierwszy elektryczny Smart. Ba, Smart w ogóle miał być elektryczny od samego początku, kiedy jeszcze istniał tylko na desce kreślarskiej. A teraz zarówno Smart 4.2, jak i 4.4 są dostępne tylko z napędem elektrycznym. Co ma sens o tyle, że to nie są samochody w trasę, ale typowo miejskie wózki na zakupy. W zasadzie z tym wózkiem na zakupy to nie do końca prawda. Smart to nie utylitarna Skoda, tylko designerski samochód. Samo to, że jest wersja cabrio o tym świadczy. Niewiele marek ma w ofercie samochody ze składanym dachem. Masowo produkowanych elektrycznych cabrio nie ma wcale. Pamiętam o Citroenie e-Mehari, ale wyprodukowano go może z 1000 egzemplarzy, a po Smarta możesz po prostu pójść do salonu. Słyszałam wiele razy historię o tym, jak to ludzie chcą kupić samochód, ale kompletnie nie umieją wybrać, jaki kolor, jakie wnętrze, jakie opcje. W zasadzie rozumiem to, bo kiedy byliśmy z Markiem na etapie wyboru samochodu dla siebie, rozważaliśmy kilka modeli. Jeden wyspecyfikowaliśmy online i poszliśmy do salonu sprawdzić ceny, ewentualne promocje. Po kilkunastu minutach dyktowania z listy, co w samochodzie miało być, okazało się, że pani doradczyni wybrała inny wariant nadwozia, bo co za debil chce Fiata 500 Cabrio. Jesteś głupi. I trzeba było zaczynać od nowa. Dlatego bardzo doceniam to, w jaki sposób zaprojektowano poziomy wyposażenia Smarta. Samochód występuje w 3 liniach wyposażenia: Passion, Pulse i Prime. Ponadto można wybrać jeden z 3 pakietów wyposażenia: Advanced, Premium lub Exclusive, a na koniec preferowany kolor. Gotowe, trud ukończony. W pakiecie Advanced najważniejszy z mojego punktu widzenia jest system multimedialny z pakietem integracji ze smartfonem. To się przyda. Jeśli wybierzesz Premium, dostaniesz też między innymi kamerę cofania, bo w wersji podstawowej są tylko czujniki. Pakiet Exclusive to LEDowe reflektory i parę innych elementów wyposażenia, ale moim zdaniem nie są one konieczne. Jak to? Nie chcę LEDów? Nie jakoś szczególnie. Nie potrzebuje LEDowych reflektorów, bo Smart EQ to auto miejskie z nominalnym zasięgiem około 150 km. Realnie niestety można liczyć na jakieś 2/3 tego. Skąd to wiem, skoro jestem na prezentacji i na pewno nie jeździłam tym Smartem cały tydzień? To dzięki zaawansowanym działaniom matematycznym. Pojemność akumulatorów 17,6 kWh dzielimy przez obiecywane przez producenta zużycie 15,4 kWh na 100 km. Wychodzi 1,14, czyli 114 km zasięgu. Optymistycznie dodam mu jeszcze 10 za rekuperację. Samochód jest zwinny, zwrotny, mam cały moment obrotowy pod nogą, jak to w elektryku, a wnętrze jest nieźle rozplanowane i komfortowe, ale muszę przyznać, że zawieszenie jest sztywne. W samochodach na prezentacji jest jeszcze stary system inforozrywki. Później pojawi się odświeżony, stawiający na integrację ze smartfonem. Wiadomo, że w dniu premiery samochodu inforozrywka zwykle jest jakieś 2 lata za rynkiem. Zamiast tego będzie Apple CarPlay i Android Auto. Ale chciałabym gniazdo USB albo USB-C gdzieś z przodu, a nie tu gdzieś z tyłu między fotelami.
Kolejnym elementem integracji jest aplikacja mobilna, z której można sprawdzać stan naładowania, lokalizację samochodu, a także otworzyć go i zamknąć. Można też pożyczać samochód koleżance, ale coś mam wrażenie, że to nie zdobędzie popularności w Polsce. Aplikacja daje też możliwość korzystania z wielu innych rozwiązań, jak wyszukiwanie miejsc parkingowych i o ile wiem, tego rodzaju usługa ma być wkrótce dostępna w Warszawie. Obiecuję sprawdzić z jakimś samochodem, jak to działa. Jeśli krzywisz się na myśl o kolejnej bezsensownej apce na telefon, to poczekaj chwilę. W apce Ready2 jest wiele opcji, w tym jedna o nazwie Packtris. Wiesz, Tetris do pakowania. Smart ma bagażnik o pojemności od 260 do 350 litrów, w zależności od tego, czy pakujesz do linii okien, czy do dachu. To wymaga pewnej optymalizacji, kiedy pojedziesz na zakupy. Albo możesz wyciągnąć smartfon, zeskanować kod kreskowy produktów, które planujesz kupić na przykład w sklepie z meblami, a apka mówi Ci, czy się zmieszczą i jak je ustawić. Jest też lista typowych zakupów, albo możesz użyć rozszerzonej rzeczywistości i zeskanować coś, co chcesz przewieźć przy pomocy aparatu w telefonie. Aplikacja to też zabezpieczenie przed kradzieżą. Można ustawić promień wokół domu czy biura. Jeśli smart wyjedzie poza niego, dostajesz w aplikacji powiadomienie o tym oraz informacje, jak postępować dalej. W zasadzie każdy elektryczny samochód ma u mnie od razu fory. Smart EQ świetnie jeździ, jest zaskakująco pakowny, wygląda doskonale i w dodatku można wybrać wersję cabrio. To wszystko dla mnie zalety, ale chciałabym, żeby miał większy zasięg. Wtedy łatwiej byłoby przełknąć relatywnie wysoką, jak na tak niewielki samochód, cenę. W tej chwili jest to gadżet, coś jak pierwsze kilka generacji iPhone'a. Daleko im było do doskonałości, ale robiły wrażenie. Liczę na to, że podobnie jak iPhone, Smart EQ za jakiś czas też będzie tym narzędziem, o jakim myśleli jego twórcy. Masz smarta? A może planujesz zakup elektrycznego miejskiego auta? Daj mi znać w komentarzu. Tymczasem to już wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!